Jak się jest zrąbanym po tylu kilometrach podróży, zamiast się szykować do pójścia spać, oczywiście co jest najważniejsze? Nasi followersi. Fani są najważniejsi. Nikt nie jest tak ważny jak nasi fani. I wszyscy, którzy nas pomogli. Chcą dokładnie wiedzieć, gdzie my jesteśmy. Więc... Co robimy i dlaczego jeszcze nie pijemy. Szykując się do zjazdu z promu, z zachwytem oglądaliśmy marokańskie auta, wyładowane do granic możliwości. Wyglądały, jakby brały udział w konkursie pakowania mieszkania na czas. Zobacz, czarny ląd, tam. Nie widzę, jest taki czarny. Czarny. Jak doznania na chwilę przed odwiedzeniem kolebki cywilizacji i drzewa, z którego pan pochodzi? Czuję się w czarnej dupie. Super. Noc na promie zleciała nam bardzo szybko, w całkiem przyjemnej atmosferze i nadszedł poranek, kiedy to wreszcie po raz pierwszy dotknęliśmy kołami afrykańskiej ziemi. W porcie panował niezwykły wręcz chaos, jeździliśmy w kółko, ale przynajmniej zobaczyliśmy prom, który nas do Afryki dowiózł. Naszym celem do osiągnięcia był marokański Midelt, do którego mieliśmy jeszcze kilkaset kilometrów. To był ostatni fragment całego europejskiego supermaratonu. Przekroczenie marokańskiej granicy zajęło nam w sumie kilka godzin i były to godziny, które naprawdę mocno nas zaskoczyły. Jako obywatele europejscy przyzwyczajeni do strefy Schengen kompletnie nie spodziewaliśmy się takiej biurokracji. Wreszcie pokonaliśmy problem, dokupiliśmy jeszcze kartę SIM do internetu i wyruszyliśmy wreszcie zobaczyć Maroko na własne oczy. Dopiero w Maroko definitywnie rozwiązaliśmy problem ubywającego płynu chłodzącego w żuku. Za pomocą kilku łyżek musztardy uszczelniliśmy układ i to zapewniło nam następnych 13 000 kilometrów świętego spokoju. Niestety czas, który straciliśmy na przejściu granicznym jest nie do odrobienia i musimy jechać w nocy, mimo że organizator rajdu bardzo wyraźnie przed tym ostrzega. No ale kto przecież da radę jak nie my? Supermaraton europejsko-afrykański został właśnie zakończony. Jutro rozpoczynamy normalny, pierwszy afrykański etap. Po śniadaniu. I zmieściliśmy się w czasie i nawet potraktowaliśmy sobie ten czas bardzo elastycznie, całkowicie mając to w nosie. Po raz pierwszy od 4 dni wreszcie znowu spaliśmy w łóżkach. Po obfitym śniadaniu ruszamy w trasę. Dzisiejszy etap, z tego co wiemy, nie będzie szczególnie wymagający, ale i tak jest to dla nas przecież nowość. Jedziemy, 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 co chwila krzycząc wow, spójrzcie w lewo, wow, spójrzcie w prawo. Widoki po prostu niesamowite. Nasze maszyny sprawują się bez zarzutów. W Polonezie odpadł dzisiaj tylko jeden kierunkowskaz. Dzisiaj do pokonania mamy stosunkowo nieduży dystans, więc pozwalamy sobie na całkiem sporo przerw dla robienia zdjęć i podziwiania naprawdę oszałamiających widoków. Fascynuje nas pewien drobiazg. Gdziekolwiek się zatrzymamy, natychmiast jak spod ziemi pojawiają się jacyś ludzie, nawet na kompletnym pustkowiu. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, skąd się biorą i już na zawsze pozostało to dla nas jedną z wielkich tajemnic Afryki. Oto specjalny marokański materac napełniony prawdopodobnie piaskiem. Patrzcie uważnie na demonstrację. Asekuracja jest tylko po to, żeby na wszelki wypadek nie zalać wyra, na którym ktoś będzie spał. Nie zmarnować dobra. I nie zmarnować gorzały. A teraz uwaga, pokaz najważniejszy. A podobno oni nie piją alkoholu. A to takie funkcjonalne łóżko.
Dzień dobry Państwu. Czemu jesteście tak dziwnie ciepło ubrani? Potem ludzie będą oglądali ten film, pomyślą, że w Afryce jest zimno. No bo jest zimno. Szczególnie W ogóle nie jest zimno. No w ogóle nie jest zimno, proszę bardzo. Krzysiek ma krótkie spodenki. Ja też mam te spodenki pod tymi długimi, co ja mam. Krótkie spodenki pod długimi, też jest ciepło. Proszę, ci chodzi, krótkie demonstration, tak, są krótkie spodenki. Szarawary, to są ocieplane gacie na wacie. Na Adama. Wyspani i najedzeni, naładowani ekscytacją ruszamy w dalszą drogę. Dzisiaj będziemy spać między wydmami Sahary i tego po prostu nie możemy się już doczekać. Niestety, jeszcze nie wiemy, co nas czeka, żeby dotrzeć w to miejsce. Marokański asfalt jest bardzo dobrej jakości, ale szczególną ostrożność trzeba zachować przy wjeździe na wszelkiego rodzaju mosty. Tam bardzo często występuje poprzeczna szczelina, na której zawieszenie potrafi całkiem nieźle huknąć. Na dystansie jakichś 200 km mamy bardzo urozmaicony krajobraz. Wspinamy się na góry, zjeżdżamy w doliny, przecinamy wielkie płaskowyże. Najczęściej widzimy przed sobą długą, prostą drogę. Zakręt to stosunkowo rzadki gość, ale w Mauretanii będzie ich jeszcze mniej. Około godziny 16 dotarliśmy do punktu, gdzie zgodnie z rajdowym roadbookiem zjeżdżaliśmy z asfaltu na szutrową drogę. Ta droga miała nas doprowadzić do rajdowego biwaku ukrytego wśród wydm Erk Chigaga. Nieduże kamyczki już 5 km później zmieniły się w olbrzymie kamulce, a my człapaliśmy się kilometr za kilometrem w naprawdę żółwim tempie. Ciągle mieliśmy nadzieję, że jeszcze kilometr, jeszcze może 500 metrów i będzie lepiej. Kompletnie wyczerpani do obozu dotarliśmy dopiero około 22, popatrzyliśmy na piękne gwiazdy i po prostu poszliśmy spać. Jesteśmy pomiędzy wydmami. Obudziliśmy się, jedni lepiej, drudzy gorzej. W pół do 6 rano i właśnie zaczynamy nasze śniadanie. To był bardzo ciężki wczorajszy dzień. Dojechaliśmy do wydmy Erk Chigaga. Dojazd tutaj to 50 km naprawdę ciężkiego offroadu. Łatwo nie było. Dzisiaj czeka nas powrót tą samą drogą. Żuk zniósł to bardzo dzielnie, my trochę gorzej. Myślę, że warto tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Niech żałuje każdy, kto nie był. Budapeszt Bamako to jest naprawdę niesamowity rajd i widzimy, jak fantastycznie wygląda świat, tak inny od tego, który znamy na co dzień. To jest coś niesamowitego. Jeszcze jakąś mniej więcej godzinę poświęciliśmy na świetną zabawę na dnie wyschniętego jeziora. Potem ruszyliśmy, żeby dotrzeć do cywilizacji, czyli asfaltu. Zajęło nam to, tak jak planowaliśmy, jakieś 3 godziny. W Polonezie w tym czasie spaliła się instalacja elektryczna od wentylatorów chłodnicy. Jej naprawa to dodatkowa godzina zmarnowanego czasu. Summa summarum i tak już wiedzieliśmy, że przed zmrokiem nie zobaczymy kolejnego obozowiska. A teraz coś absolutnie specjalnego. 20 sekund oryginalnej ścieżki dźwiękowej z naszej podróży po dziurach. Okra złodziej. Ani mi się kurwa śni.
Godzina za godziną nawijaliśmy na koła kolejne kilometry, zbliżając się do naszego dzisiejszego celu – koryta wyschniętej rzeki niedaleko Assy. Okolica robiła się coraz bardziej pustynna, choć wcześniej też przecież nie była przesadnie zielona. Na nocleg dotarliśmy bardzo późno, wykąpaliśmy się w zimnej wodzie i szybko poszliśmy spać. Rano okazuje się, że załoga Attention d'Angers, która miała poważną awarię jeszcze we Francji, naprawiła się i jechała 3 dni non-stop, żeby dogonić stawkę. Brawa dla chłopaków. W miarę zbliżania się do Sahary robi się coraz cieplej, a my z tym większą przyjemnością jemy mandarynki, które wyciągamy prosto z lodówki. To najsmaczniejsza klimatyzacja, jaką wymyśliliśmy. Dzisiaj wreszcie zobaczymy Atlantyk i ta myśl nas strasznie ekscytuje. Wprost nie możemy się doczekać. Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ocean, dzieliło nas od niego 70 metrów naprawdę stromego klifu. Widok był oszałamiający i patrzyliśmy na niego z prawdziwym zachwytem. Późnym popołudniem, zaraz za miejscowością Tantan, opuściliśmy Maroko i wjechaliśmy na okupowane terytorium Sahary Zachodniej. Maroko wiele lat temu nielegalnie zajęło te tereny i przyłączyło do swojego kraju, nazywając prowincją południową. Dlatego nie ma tam żadnej granicy i moment jej przekroczenia jest praktycznie niezauważalny. Tego wieczoru w Polonezie spalił się regulator napięcia, przez co ugotowany został jeden z akumulatorów. Awaria Poloneza uniemożliwiła nam dotarcie do biwaku rajdowego. Musieliśmy spać w przydrożnym kempingu Le Bedouin. To i tak cud, że w ogóle jakiś znaleźliśmy. W miejscowości Lajun natrafiliśmy na 6-kilometrową aleję, pełną mechaników wszelkiej maści, gdzie bez większego trudu udało się odnaleźć niezbędny regulator, jak i mechanika, który dokonał jego sprawnej wymiany. Nie był to jednak najlepszy dzień dla załogi Grzechotnika. Ich maszyna kilka godzin później straciła lewy reflektor, kiedy to cofałem żukiem przy jednym z posterunków, a oni ustawili się pół metra za mną. Podróż przez Saharę Zachodnią to nie jest coś szczególnie ekscytującego. Widok jest bardzo monotonny i bardzo nudny. Jedziemy cały czas prosto przed siebie, co zresztą doskonale widzicie na filmie. Około 21 docieramy do rajdowego biwaku. Załoga Poloneza wpada na pomysł pojechania na skróty i pośród piasków Sahary utyka w kleistym błocie, którego nikt by się przecież nie spodziewał. Próbujące ich uratować 4 terenówki wklejają się równie precyzyjnie tuż obok. Cała operacja wydobycia Poloneza kończy się sukcesem dopiero bardzo późno w nocy.
Szykujemy się i ruszamy w dalszą trasę. Po drodze zaliczamy jeszcze zwrotnik Raka, gdzie poza tablicą informującą o tym doniosłym fakcie nie ma właściwie niczego więcej. Dzisiaj czeka nas jeszcze dotarcie do granicy mauretańskiej i jej przekroczenie. Przejedziemy przez prawdziwe 3-kilometrowe pole minowe. Jak już wcześniej wspominałem, jazda przez Saharę jest naprawdę nudna. Jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej, to w tej chwili na ekranie widzicie link prowadzący do specjalnego filmu. Droga, po której jedziemy, jest bardzo dobrej jakości i właściwie przez cały czas pusta, a to pozwala nam kreatywnie walczyć z nudą i monotonią w podróży. Około południa dojeżdżamy do granicy. Procedury po stronie marokańskiej zajmują nam jakąś godzinkę i wjeżdżamy na pole minowe rozdzielające Maroko od Mauretanii.